Dobrze, mam informację, że nas słychać, więc myślę, że możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. 29 marca 2023 roku, minęła godzina 13:30. Ja nazywam się Janusz Maruszewski w imieniu serwisu Strefa Inwestorów oraz Agencji Relacji Inwestorskich Innervelium. Miło mi Państwa powitać na spotkaniu z zarządem spółki Vercom, a są już z nami pan Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy w spółce Vercom. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Tomasz Pakulski, dyrektor operacyjny w Vercomie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pewnie większość z Państwa wie, bo Vercom jest spółką, która od wielu lat już się komunikuje aktywnie z inwestorami, ale warto to powtórzyć. Vercom jest spółką, która tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze, umożliwiające firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, SMS-ów, powiadomień push, e-maili. Obecnie z usług grupy Vercom korzystają takie podmioty jak grupa Allegro, Elix, Answer, Rossmann, Żabka. Można by tutaj wymieniać całą listę, ale nie po to się dzisiaj spotykamy, bo dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone omówieniu wyników finansowych spółki za 2022 rok oraz oczywiście planom rozwoju. Ja tylko przypomnę, że będzie ono podzielone na dwie części, na prezentację ze slajdów, które już Państwo widzicie, oraz na sesję pytań i odpowiedzi. Zachęcam do tego, żeby wysłuchać prezentacji. Zapraszam do zadawania pytań zarówno tutaj w ramach pokoju konferencyjnego, jak i w mediach społecznościowych, na YouTubie, Facebooku, Twitterze, LinkedInie, tam gdzie nas Państwo odbieracie. My te wszystkie pytania potem będziemy w tej drugiej części zbierać i ja będę te pytania zadawać naszym gościom. A teraz nie zabieram już więcej czasu, panowie. Proszę przyjąć gratulacje fenomenalnych wyników, przeskalowania się na spółkę globalną i oddaję Wam głos. Dziękujemy bardzo Panie Januszu. Niezmiernie nam miło, że po raz kolejny na Strefie Inwestorów jesteśmy w stanie spotkać się z naszymi inwestorami czy potencjalnymi inwestorami i opowiedzieć tym razem o wynikach osiągniętych przez spółkę Vercom w 2022 roku. Tak jak Pan wspomniał, poprowadzę tą prezentację razem z moimi kolegami, z Łukaszem, który opowie o kwestiach finansowych, i z Tomaszem, członkiem zarządu naszej spółki, który z kolei opowie Państwu trochę o planowanych działaniach w najbliższym czasie. Tak, żeby zacząć, myślę, że bardzo ważna informacja dla naszych akcjonariuszy jest taka, że ten rok 2022 był dla spółki rokiem absolutnie wyjątkowym i to pod wieloma względami. Oczywiście za chwileczkę pokażemy Państwu wyniki finansowe, które spółka zrealizowała w ubiegłym roku i one będą bardzo dobre. Natomiast z naszej perspektywy ta wyjątkowość wynika przede wszystkim z faktu, że udało nam się w zeszłym roku zbudować podwaliny na dalszy nasz rozwój w kolejnych latach. Rozwój taki, o którym spółka, zarząd spółki, do którego przygotowywał się od wielu lat, a związany z naszą globalną obecnością na rynku. Ale wszystko po kolei. Myślę, że tytułem takiego też wstępu i przypomnienia dwa słowa na temat samej spółki. My pomagamy naszym klientom, jak Państwo z pewnością wiecie, znosić bariery komunikacyjne, które dzisiejszy świat tym klientom stawia. Umożliwiamy wykorzystanie naszych platform komunikacyjnych dla firm, dla organizacji, dla instytucji, które za ich pomocą są w stanie w sposób bezpieczny, w sposób efektywny kosztowo i wygodny realizować komunikację właśnie ze swoimi tysiącami czy milionami odbiorców przy wykorzystaniu wszystkich kanałów cyfrowej komunikacji. Nasza technologia jest wszechobecna i uczestniczymy w życiu milionów ludzi już dzisiaj na całym świecie.
którzy za pomocą naszej technologii codziennie otrzymują kluczowe dla siebie informacje. O skali naszego działania niech świadczą chociażby liczby komunikatów, które poprzez nasze platformy w roku 2022 zostały wysłane. Jest to ponad 2 miliardy SMS-ów, ponad 40 miliardów wiadomości e-mail, czy grubo ponad 100 miliardów komunikatów push. Widać przez to, iż skala naszej działalności z każdym rokiem jest coraz większa. I tak jak Państwo pewnie pamiętają z poprzednich naszych spotkań, my nasze usługi dostarczamy dla tych najbardziej znanych, cenionych i szybko rozwijających się brandów, zarówno tych lokalnych, działających w Polsce czy w Europie Środkowej, jak i tych, które działają globalnie. Obsługujemy praktycznie całe spektrum firm i branż, którym dostarczamy nasze rozwiązania, od retailu po e-commerce, firmy logistyczne, czy też obszaru finansów i bankowości, ale też chcemy mocno zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj do tych liderów rynku dołączają tysiące małych i średnich firm oraz indywidualnych twórców, którzy korzystając z naszych platform usprawniają swoje firmy. O tym, jak nasz biznes rozwijał się przez ostatnie lata i jak atrakcyjny jest model biznesowy, w którym działamy, najlepiej świadczą nasze przychody właśnie w ostatnich latach. Jak Państwo spojrzą, zobaczycie, że my przez ostatnią dekadę rośliśmy w bardzo wysokim tempie. Średnio za ten okres nasz wzrost taki skumulowany to jest 40 razy. Dzisiaj mamy większą spółkę niż mieliśmy jeszcze 10 lat temu i konsekwentnie budujemy tą naszą obecność najpierw oczywiście w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, ale dzisiaj, na co chcę zwrócić szczególną uwagę, bo to już w wynikach 2020 roku będzie widać, na rynkach globalnych. Króciutko, myślę, że jest teraz idealny moment na to, aby zwrócić Państwu uwagę, że rok 2022 w spółce Vercom to kolejny rekordowy rok pod względem naszych wyników finansowych i jeżeli spojrzymy na kluczowe parametry finansowe, którymi się posługujemy w Vercomie, to nasze przychody wyniosły w zeszłym roku ponad 260 milionów złotych i urosły o 45%. Kluczowy dla nas parametr, czyli marża brutto, wyniosła 116 milionów złotych i co ważniejsze, została podwojona w stosunku do marży uzyskanej w 2021 roku. Wynik EBITDA urósł podobnie jak w latach poprzednich o prawie 50% i w zeszłym roku udało nam się wygenerować 55 milionów znormalizowanej EBITDA w spółce. Te wyjątkowo dobre wyniki są pokłosiem oczywiście działań przeprowadzonych w ostatnich latach, w tym też działań związanych z naszą ekspansją zagraniczną. Zanim jednak do tego dojdę, dwa słowa chciałem przekazać odnośnie naszego programu ESOP-owego i zapisanych w nich parametrów finansowych, które zapisaliśmy właśnie w tym programie. I tu bardzo istotna informacja, myślę, dla wszystkich, zarówno uczestników tego programu, ale przede wszystkim, bo tak ten program został skonstruowany, dla naszych akcjonariuszy. Po raz kolejny, podobnie jak w roku 2021, tak też w roku 2022 udało nam się zrealizować zapisane w tym programie cele, jeżeli chodzi o wynik EBITDA-owy i również patrząc na kolejne lata zakładamy, że zapisane w tym programie cele będziemy realizowali tak jak
do tej pory. Mówiąc o roku 2022, nie można nie wspomnieć o bardzo istotnym wydarzeniu z punktu widzenia spółki Vercom, a mianowicie o jednej z największych transakcji akwizycyjnych zrealizowanych przez polskie przedsiębiorstwo w ubiegłym roku, ale też jednej z największych transakcji zrealizowanych w ogóle w sektorze technologicznym na świecie. Było to dołączenie do grupy Vercom, grupy MailerLite, spółki, która charakteryzuje się, jak Państwo prawdopodobnie pamiętają z tych naszych materiałów, bardzo wysoką dynamiką, jeżeli chodzi o uzyskiwane przychody. Ponad 40% CAGR za ostatnie 3 lata pokazuje, jak atrakcyjna jest to spółka. Co bardzo ważne, już w styczniu tego roku MailerLite wygenerował ponad $500,000 miesięcznej EBITDA. Przypomnijmy, że spółka również generuje atrakcyjne marże na swojej działalności i charakteryzuje się też wysoką dynamiką, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów i wzrastanie w tym aspekcie. Całość transakcji to około 340 milionów złotych. Z naszej perspektywy doskonały brand MailerLite'a, przypomnę, to jest według amerykańskiego Forbesa jeden z 3 najlepszych rozwiązań swojej kategorii na świecie, powoduje, że, o tym za chwileczkę opowiemy, w naszej strategii wpisujemy ten brand jako jedną z kluczowych osi naszego rozwoju na rynku globalnym. I teraz, dzisiaj spółka, szanowni Państwo, jest w miejscu, do którego chcieliśmy ją doprowadzić już od dłuższego czasu. Otóż jesteśmy dzisiaj spółką, która śmiało może o sobie powiedzieć, że dostarcza usługi i działa globalnie. Nasi klienci znajdują się w 180 krajach na całym świecie, a pracownicy są zlokalizowani w ponad 30 lokalizacjach praktycznie na każdym kontynencie. To, co jest oczywiście również dla nas kluczowe na tym etapie, to już ponad połowa naszych przychodów generowana jest za granicą, poza Polską. Zgodnie z naszymi przewidywaniami w kolejnych kwartałach udział ten jeszcze będzie się zwiększał, czyniąc tym samym nas coraz bardziej międzynarodową spółką. I to, myślę, przyczynia się do tego, że te doskonałe wyniki finansowe, które Państwu zaprezentowaliśmy, a za chwileczkę jeszcze je omówimy, bardzo dobra sytuacja finansowa spółki, zakończenie pewnego prawie 2-letniego okresu bardzo intensywnych inwestycji. Przypomnę, że od naszego momentu IPO Vercom przejął 4 podmioty, poza wspomnianą chwilę temu grupą MailerLite. Był to również spółka Freshmail, spółka PushPushGo oraz spółka Oxylion. Łącznie na te wszystkie podmioty, zainwestowaliśmy około 400 milionów złotych. Przypominam też, że spółka Vercom wcześniej była spółką, która dzieliła się zyskami ze swoimi akcjonariuszami w sposób regularny. Dlatego też po zakończeniu tego okresu inwestycyjnego my wracamy do wypłaty dywidend dla naszych akcjonariuszy. W ostatnich dniach przyjęliśmy nową politykę dywidendową. Uchwalona polityka zakłada wypłatę co najmniej 50% zysku netto właśnie na rzecz dywidendy. Co więcej, w tym roku zdecydowaliśmy się jako zarząd rekomendować wypłatę aż 80% wygenerowanego w 2022 roku zysku, czyli kwotę około 25 milionów złotych. No i zamierzamy w kolejnych latach realizować strategię, w ramach której w każdym z kolejnych lat ta dywidenda będzie coraz większa
tak abyśmy wszyscy jako akcjonariusze spółki Vercom mogli współuczestniczyć w jej sukcesie finansowym. Może jeszcze takim tytułem zamknięcia tej pierwszej części wprowadzającej trochę rzut oka na to, co działo się na giełdzie w tym czasie. Ten wykres pokazuje naszą waluację. Przypomnę, że od początku ubiegłego roku spółka Vercom współtworzy indeks SWIG 80. W ostatnich dniach zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z najlepszych spółek giełdowych, mimo bardzo krótkiego stażu na giełdzie, co bardzo nas cieszy, bo to opinia ekspertów rynkowych, którzy uznali naszą innowacyjność, dynamikę rozwoju, kompetencje zarządu jako te, które warto nagradzać. I w ostatnich dniach, po kilku miesiącach rosnącego kursu naszych akcji, przekroczyliśmy poziom wycenowy 1 miliarda złotych, co jest znowu dla nas oczywiście ważnym wydarzeniem, w szczególności trend, który od tych kilku miesięcy widzimy na naszych akcjach i wzroście jej wartości. Szanowni Państwo, zważywszy na fakt, że mamy dzisiaj razem z nami Łukasza, Łukasz, przeprowadź naszych potencjalnych inwestorów i inwestorów przez finanse spółki w 2020. Jasne, dziękuję Krzysztof. Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak już wspomniał Krzysztof, za nami bardzo udany rok rekordowy, rok, w którym skokowo zwiększyliśmy skalę swojej działalności i to zarówno w wyniku zrealizowanych przejęć, ale też dalszego dynamicznego wzrostu organicznego. I myślę, że to, na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę i mieć na uwadze, analizując nasze wyniki, to dalsza poprawa miksu produktowego i wzrost udziału właśnie wysokomarżowych, ale też jednocześnie szybko rosnących usług opartych między innymi na kanałach e-mail czy kanale push, co przekładało się właśnie zarówno na wysoką dynamikę na poziomie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ale też na poziomie tego parametru, który dla nas jest najważniejszy, czyli na poziomie marży brutto. I zaczynając może od krótkiego komentarza na temat przychodów, tak jak Państwo widzą, w ostatnich latach spółka rosła w średniorocznym tempie około 45% i można powiedzieć, że ten ostatni rok praktycznie 1 do 1 oddaje podobny wzrost. Osiągnęliśmy przychody na poziomie 260 milionów złotych, przy czym tutaj jeszcze raz pozwolę sobie to przypomnieć. Wyniki przejętych podmiotów, zarówno MailerLite, jak i Oxylion, są konsolidowane dopiero począwszy od tego początku trzeciego kwartału. Stąd, gdybyśmy spojrzeli na takie ujęcie pro forma, przychody za ten rok wyniosłyby okrągłe 300 milionów złotych. Natomiast tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, ze względu na te znaczące różnice w rentowności poszczególnych usług, tym parametrem, który dla nas jest najważniejszy, jest najlepszym miernikiem performance'u spółki, jest właśnie marża brutto, która w minionym roku uległa podwojeniu. Mieliśmy tutaj wzrost z 57 do 116 milionów złotych i był on wypadkową trzech podstawowych czynników. Tak? Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z trzykrotnym wzrostem liczby klientów o 48 000. Oczywiście częściowo wynikający z przejętej bazy klientów MailerLite. Tutaj warto mieć na uwadze też różnice w specyfice tego biznesu. Jak wiemy, historycznie Vercom głównie skupiał się na obsłudze średnich i większych spółek, natomiast jakby wraz z przejęciem zarówno w 2021 roku spółki Freshmail oraz w tym roku spółki MailerLite, można powiedzieć, że dołączamy duże, liczne grono mniejszych klientów, ale dla nas również klientów bardzo atrakcyjnych ze względu na specyfikę usług, które dla nich realizujemy. Drugim czynnikiem jest oczywiście wzrost sprzedaży do powtarzalnej bazy klientów. To jest ten parametr, który kryje się na wykresie pod hasłem NER. W minionym roku wyniósł on około 10%.
I po trzecie wspomniany przeze mnie wcześniej wzrost rentowności na poziomie marży brutto o około 13 punktów procentowych, co jest efektem właśnie rosnącego udziału tych wysokomarżowych usług, w szczególności usług opartych na komunikacji transakcyjnej, komunikacji mailowej, czy też komunikacji opartej na kanale push. I myślę, że komentując takie najistotniejsze trendy minionego roku, nie sposób nie wspomnieć o dalszej wielopoziomowej dywersyfikacji grupy, o czym opowie teraz Krzysztof. Tak, oczywiście, jak Państwo z pewnością doskonale pamiętają, dla nas dywersyfikacja jest naszą odpowiedzią na ciągle zmieniający się świat. I kilkanaście lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, kiedy obsługiwaliśmy najpierw kilku, później kilkunastu, później kilkuset klientów, cały czas przyświecała nam myśl, żeby istotnie zwiększać bazę kliencką, właśnie po to, aby być uniezależnionym od czy to zmian w danym sektorze gospodarki, czy też w konkretnej firmie i nie być uzależnionym od rzeczy, na które do końca nie mamy wpływu. Dlatego ta dywersyfikacja realizowana jest w spółce na wielu poziomach, począwszy od samej usługi, która z natury jest dywersyfikowana, ponieważ dostarczamy wiele kanałów komunikacji versus nasi konkurenci, którzy na przykład dostarczają tylko jeden. Kolejny poziom tej dywersyfikacji to jest oczywiście liczba obsługiwanych klientów. Tak jak już dzisiaj było powiedziane, w roku 2022, na koniec tego roku obsługiwaliśmy ponad 66 000 klientów. To jest 3 razy więcej niż na koniec 2021 roku. Możemy tym samym powiedzieć, że 3 razy bardziej zdywersyfikowaliśmy sobie źródła przychodowe właśnie w postaci tego aktywa. Co więcej, jeżeli spojrzymy na geografię naszych klientów, to zobaczymy, że dzisiaj 1/3 naszych przychodów czy sprzedaży zagranicznej jest realizowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest to dla nas główny rynek dzisiaj, do którego dostarczamy nasze rozwiązania. Bardzo istotnym rynkiem jest oczywiście rynek Europy Zachodniej, bogatych krajów, szybko rosnących, bardzo chłonnych rynków na nasze usługi, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, ale my nie chcemy się zamykać tylko na tych dwóch bardzo atrakcyjnych dla nas rynkach. Zgodnie z naszą filozofią, zgodnie z naszą strategią stale dywersyfikujemy naszą działalność, dzisiaj dostarczając nasze usługi do 180 krajów na całym świecie. Tylko na koniec tego roku 16% naszej sprzedaży to były zupełnie inne obszary, to była Azja, to były kraje Afryki. Będziemy dalej kontynuować ten trend dywersyfikacji naszych przychodów również w układzie geograficznym. Zwracamy na to bardzo dużą uwagę, dlatego że dzięki tej dywersyfikacji my uniezależniamy się od lokalnych czynników, czy to makroekonomicznych, czy politycznych w poszczególnych krajach. Na uwagę oczywiście zasługuje też fakt, że 2,5-krotnie udało nam się zwiększyć udział sprzedaży międzynarodowej w przychodach spółki, która to już sprzedaż międzynarodowa stanowi ponad połowę naszych przychodów i zgodnie z naszymi oczekiwaniami w kolejnych kwartałach, w kolejnych latach udział tej sprzedaży międzynarodowej w całości naszych przychodów będzie systematycznie się zwiększał. Tak, może zanim przejdziemy do omówienia wyniku EBITDA i rekordowych przepływów pieniężnych, które wygenerowaliśmy w tym roku, pozwolę sobie jeszcze krótko skomentować poziom kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży. W minionym roku wynikał on przede wszystkim ze wspomnianych wcześniej przeze mnie z konsolidacji wyników przejętych spółek. Dotyczy to zarówno, dla przypomnienia, tych podmiotów, które przejmowaliśmy w 2021 roku, czyli spółek Freshmail oraz Push Go, ponieważ zostało one przejęte mniej więcej w połowie roku, stąd nie było jeszcze pełnej bazy porównywalnej, oraz tych dwóch podmiotów przejętych w tym roku, czyli spółki MailerLite oraz Oxylion. Natomiast w zakresie pozostałych kosztów ten wzrost o
niecałe 6 milionów złotych, patrząc łącznie na koszt ogólnego zarządu i koszty sprzedaży, wynikał przede wszystkim z dalszego wzrostu skali działalności spółki. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na wzrost niekeszowej amortyzacji, która powstała na alokacji aktywów związanych z bazą klientów czy znaków towarowych nabytych wraz z przejęciem MailerLite. Co istotne, myślę, jeszcze też warto o tym wspomnieć, na przestrzeni ostatnich 2 kwartałów nasza baza kosztowa ustabilizowała się i myślę, że w tych najbliższych kwartałach kolejnego roku też powinniśmy tą stabilizację widzieć w wynikach. Przechodząc jakby wypadkową tych zmian na poziomie marży brutto oraz ewolucji SG&A, był dalszy systematyczny wzrost wyniku EBITDA. W ostatnich 5 latach taki średnioroczny wzrost wyniósł około 53%. W minionym roku mieliśmy do czynienia ze 21%. I patrząc właśnie na te wyniki, które osiągaliśmy na przestrzeni tych ostatnich lat, można powiedzieć, że widzimy tutaj dość dużą systematyczność. Można powiedzieć, że co 2 lata de facto podwajaliśmy wynik na poziomie EBITDA. I oczywiście zależy nam, żeby w kolejnych okresach utrzymać równie dobrą dynamikę. Ja pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że podobnie jak w przypadku przychodów, tutaj również w tym 2020 roku konsolidacja wyników MailerLite i Oxylion miała miejsce dopiero od połowy roku, stąd gdybyśmy popatrzyli na wynik EBITDA w takim ujęciu pro forma, za miniony rok wyniosłaby ona około 64 milionów złotych. Warto zwrócić jednocześnie uwagę na wysoką jakość tego wyniku, który generujemy. Widać to bardzo dobrze zarówno w poziomie konwersji EBITDA na przepływy z działalności operacyjnej, który to poziom w ostatnich latach wynosił około 90%, ale także w wysokości i w poziomie konwersji na wolne przepływy pieniężne, który w minionym roku wyniósł ponad 75%. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o nakłady kapitałowe, to tutaj w ostatnich latach utrzymują się one również na dość stabilnym poziomie wynoszącym niecałe 3% w relacji do sprzedaży i też spodziewamy się, że będzie to poziom w miarę stabilny w kolejnych okresach, a płatności z tytułu leasingu również były na pomijalnym poziomie. Co istotne, ten poziom wolnych przepływów pieniężnych znacząco przewyższa aktualny poziom wydatków związanych z obsługą tego naszego zadłużenia. Patrząc jakby na ten ostatni rok, mieliśmy do czynienia ze wzrostem wolnych przepływów pieniężnych o ponad 16 milionów złotych przy wzroście wydatków na obsługę zadłużenia na poziomie niecałych 5 milionów złotych. Dług netto jest aktualnie na poziomie około 2 razy w relacji do EBITDA, czyli na takim poziomie dla nas komfortowym i myślę takim, który pozwala nam jakby komfortowo przede wszystkim realizować ogłoszoną niedawno politykę dywidendy i dzielić się naszymi zyskami z akcjonariuszami. I kończąc już omówienie sekcji finansowej, dosłownie kilka słów o zysku netto. W minionym roku odnotowaliśmy wzrost o 38%. Zysk netto za miniony rok osiągnął wartość ponad 31 milionów złotych. Warto przy tym też wspomnieć o tym, że na ten wynik w tym roku wpływały zdarzenia niekeszowe, takie jak właśnie chociażby wspomniany wcześniej wzrost niekeszowej amortyzacji oraz ujemne różnice kursowe w zakresie kosztów finansowych. To tyle, jeśli chodzi o sekcję finansową, także teraz oddaję już głos Tomkowi, który opowie o naszych planach i inicjatywach na kolejne lata. Dzięki Łukaszu, witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak, myślę, że teraz kilka słów warto poświęcić faktycznie strategii naszej spółki, która w związku z transformacją
którą przechodziliśmy w zeszłym roku, o tych zmianach i o tym przeskalowaniu biznesu mówił wcześniej Krzysztof, ale również i Łukasz. Warto podkreślić tutaj dwa istotne elementy, które rzutują na przyjętą przez zarząd strategię spółki. Przede wszystkim warto podkreślić to, że w tej chwili łączymy dwa szybko rosnące rynki. Z jednej strony jest to rynek rozwiązań CPaaS-owych, ten pewnie Państwo kojarzą, ci Państwo, którzy byli obecni na wcześniejszych naszych prezentacjach, jest to faktycznie rynek wielokanałowej komunikacji, na której rozwijamy się już od wielu, wielu lat, natomiast dołączył tutaj drugi rynek w związku z akwizycją przede wszystkim spółki MailerLite oraz Freshmail, czyli szybko rosnący rynek rozwiązań martechowych. Z drugiej strony warto tutaj podkreślić, że nabywając gotowe struktury przygotowane do działania w skali globalnej, wchodzimy tak naprawdę na 14-krotnie większy rynek niż obecnie. Z Europy Środkowo-Wschodniej przeskalowujemy się na rynek globalny, budując tutaj swoją pozycję i zwiększając skalę biznesu. Myśląc o tym, co może się wydarzyć w kolejnych latach, widzimy przede wszystkim dwie główne osie rozwoju firmy. Do niedawna byliśmy jako Vercom bardzo mocno skupieni na produktach skierowanych do segmentu mid-marketowego, produktach mocno spersonalizowanych i sprzedawanych w modelu bezpośrednim. Wykształciliśmy tutaj unikalne know-how, jak obsługiwać tych klientów, w jaki sposób dostarczać im usługi, zwiększając przychodowość oraz efektywność tych działań. W kolejnych latach jednak będziemy coraz mocniej otwierać się na dużo większe grono klientów, czyli na klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych twórców. Usługa skierowana do tych odbiorców musi być bardzo intuicyjna, prosta w implementacji oraz w dużej mierze wystandaryzowana, po prostu light. Drugą osią rozwoju będzie nacisk na wykorzystanie potencjału obecności na międzynarodowych rynkach, które, tak jak wspomniałem, są 14-krotnie większe niż dotychczasowe nasze pole działania. Będziemy chcieli tutaj mocno wykorzystać potencjał sprzedaży usług w modelu self-serwisowym i wykorzystać fakt, że działamy tak naprawdę w tej chwili jako organizacja, obsługując klientów tak naprawdę we wszystkich strefach czasowych. Tak więc globalizacja działalności oraz docieranie do coraz szerszego grona klientów to będą dwa podstawowe wektory naszego działania w kolejnych latach. I teraz może króciutko scharakteryzuję te dwie grupy naszych klientów, tak żeby pogłębić ten element strategii, czyli tak jak być może znowu część z Państwa kojarzy, Vercom swój dotychczasowy sukces w dużej mierze zawdzięcza oferowaniu swoich usług klientom mid-marketowym. To są klienci, tak jak wspomniał Krzysztof, praktycznie z całego przekroju gospodarki, zarówno klienci retailowi, e-commerce'owi, działający w branży finansowej czy telekomunikacyjnej. Posiadamy tutaj unikatowe know-how tego, jak rozwijać współpracę z tymi klientami, opierając się tutaj na strategii Land and Expand, która jest oparta tak naprawdę o dosprzedaż naszych usług, z jednej strony kolejnych kanałów komunikacji, z drugiej strony poszerzając współpracę z naszymi obecnymi klientami o kolejne części ich organizacji, na przykład dołączając tutaj ruch transakcyjny. Warto bowiem podkreślić, że klienci mid-marketowi są klientami bardziej wymagającymi, szukającymi na rynku rozwiązań do wielokanałowej, w pełni zautomatyzowanej komunikacji z ich klientami. W najbliższym czasie będziemy oczywiście rozwijać tą sprzedaż do tej grupy klientów, wchodząc z naszymi rozwiązaniami również na nowe rynki, szczególnie w Europie Zachodniej i Centralnej. Jeśli chodzi o klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tutaj przede wszystkim korzystamy z bardzo silnej świadomości marki MailerLite na rynku globalnym. Jest to rozwiązanie, tak jak wspomniał Krzysztof, doceniane przez ekspertów według Forbesa wśród 3 najlepszych rozwiązań w swoim segmencie. Jest to rozwiązanie atrakcyjne cenowo oraz z bardzo dużym potencjałem na monetyzację nowych grup klientów, między innymi klientów, którzy w tej chwili ponad 2 miliony jest takich klientów, korzystają z tej usługi w modelu freemium, ale również nowe grupy klientów. W tym zakresie podejmujemy działania związane chociażby z lokalizacją usługi, tworzymy chociażby wersję hiszpańskojęzyczną
tego rozwiązania, który pozwoli nam dotrzeć do nowych odbiorców w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Meksyku i Hiszpanii, gdzie ten język faktycznie stanowi duży udział i w ten sposób chcemy zwiększać tą grupę odbiorców. Z drugiej strony pracujemy oczywiście nad poszerzeniem funkcjonalności tych platform, dołączamy kolejne kanały komunikacji, chociażby związane z komunikacją transakcyjną, czy też usługi sprzedawane w modelu self-serwisowym, chociażby Web Builder, czy narzędzia klasy Marketing Automation w tym układzie. Podsumowując, mamy zidentyfikowane i zaplanowane konkretne działania, które będziemy realizować w obu tych grupach klientów. W obszarze klientów mid-marketowych planujemy w najbliższym czasie uruchomienie jeszcze w tym roku nowej usługi, nowej marki Message Flow, z którą będziemy transferować nasze doświadczenia i usługi wielokanałowej komunikacji do klientów na rynkach, szczególnie w Europie Zachodniej i Centralnej. Również w tym zakresie będziemy poszerzać współpracę z naszymi partnerami, dokonując integracji z rozwiązaniami, z których korzystają ci klienci, chociażby ostatnie nasze integracje z systemami Salesforce potwierdzają, że jakby tutaj jest to właściwa droga w naszej strategii. Z kolei w obszarze klientów self-serwisowych tutaj przede wszystkim kładziemy nacisk na, tak jak wspomniałem, większą lokalizację usługi, tworzenie kolejnych wersji językowych, wersji hiszpańskiej, ale również wersji polskiej i tutaj jest to związane z naszym kolejnym działaniem, które planujemy w najbliższym czasie, a więc połączenie usług Freshmail oraz MailerLite, tak aby zaoferować jedno z najlepszych rozwiązań w swojej kategorii również klientom w Polsce i tak naprawdę przewidujemy, że tutaj popularyzacja tego narzędzia po dokonanych działaniach synergicznych będzie wyraźnie wzrastać. Na koniec jeszcze wspomnę, że dla obu grup klientów chcemy rozwijać oczywiście nasze usługi o możliwości, jakie niesie sztuczna inteligencja. Już dziś technologia AI pomaga nam w wielu obszarach, takich jak bezpieczeństwo naszych usług oraz wysyłanych komunikatów, automatyzacja weryfikacji oraz obsługi klientów. Natomiast prawdziwą rewolucją będzie wdrożenie technologii AI oraz narzędzi ją wykorzystujących, chociażby ChatGPT, w komunikacji konwersacyjnej. Tą komunikację my opieramy o kanały, które rozwijamy w tej chwili w naszych wielokanałowych platformach. To są kanały OTT, WhatsApp, Facebook Messenger oraz następcę SMS-a, czyli kanał RCS-owy, co umożliwi według nas, naszym klientom, automatyzację procesów biznesowych, takich jak chociażby sprzedaż czy obsługa klienta. W przyszłości widzimy również zastosowanie tej technologii w zakresie generowania treści w pełni automatycznie, bez konieczności angażowania pracy ludzi, na przykład do generowania komunikatów czy treści newslettera, a także w dopracowywaniu algorytmów pozwalających na jeszcze lepszą personalizację treści i rekomendacji. Myślę, że to tyle, natomiast podsumowanie naszej prezentacji zostawię już Łukaszowi oraz Krzysztofowi. Dziękuję bardzo, Tomku. To może jeszcze zanim przejdziemy do samego podsumowania, ja pozwolę sobie krótko skomentować nasze cele. Myślę, że w ostatnich latach udowodniliśmy wielokrotnie, że potrafimy realizować i dowozić stawiane przed sobą oraz przed nami cele. Bardzo konsekwentnie budujemy wynik na poziomie EBITDA. Myślę, że tak jak wspomniał Krzysztof, mamy w tym momencie bardzo, bardzo solidne fundamenty, które powinny nam pozwolić utrzymać wysoką dynamikę wzrostu w kolejnych latach. Przede wszystkim takim czynnikiem, który ma fundamentalne znaczenie dla naszych perspektyw i dla naszych perspektyw jest właśnie wspomniane wcześniej wyjście na wielokrotnie większy rynek. Przypominam, że historycznie spółka oczywiście koncentrowała się i swój rozwój na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie byliśmy liderem, natomiast wyjście na globalny rynek, zbudowanie tam silnej obecności stwarza przed nami i otwiera zupełnie nowe perspektywy, także liczymy, że w kolejnych latach będziemy na tym bardzo mocno korzystać. Warto mieć z tyłu głowy również, że działamy na, tak jak wspomniał chwilę temu Tomek, na rynku atrakcyjnym, rynku szybko rosnącym, tak więc liczymy na to, że te czynniki będą wspierać nasz dalszy rozwój.
i oczywiście chcielibyśmy, żeby za te kolejne 2 lata, żebyśmy mogli pochwalić się przed Państwem przynajmniej 3-cyfrowym wynikiem na poziomie EBITDA. Dobrze, to w takim razie dziękuję panowie. Ja może tytułem takiego zamknięcia tej prezentacji chciałbym, żebyśmy zapamiętali, bo jednak nasze zmiany w spółce Verco następują naprawdę szybko. Wchodząc na warszawską giełdę w maju 2021 roku, wchodziliśmy jako zupełnie inna firma niż jesteśmy dzisiaj po tych kilkunastu miesiącach. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj spółką działającą globalnie, spółką, która udowodniła, jak wspomniał Łukasz przed chwilą, swoją zdolność do realizacji stawianych sobie celi. Wszystkie cele z prospektu z IPO zostały zrealizowane i to z nawiązką. Również teraz pokazujemy to chociażby poprzez realizację celów ESOP-owych, które rok po roku konsekwentnie udaje nam się osiągać. Chciałbym, żebyście Państwo mieli też pełną świadomość, że jesteśmy spółką technologiczną, wykorzystującą najnowsze technologie, spółką, która jest spółką mocno wzrostową. Tak? Przypomnę, 45% wzrostu przychodów, 50% wzrostu wyniku EBITDA, ale co ważniejsze, jeszcze podwojenie marży brutto w zaledwie 1 rok. To są wskaźniki, których nie powstydziłaby się żadna spółka. Dzisiaj usługi sprzedajemy na całym świecie. Dzisiaj dostarczamy nasze rozwiązania do bardzo zdywersyfikowanej grupy klientów i chcemy nasz rozwój w kolejnych latach opierać o dostarczanie rozwiązań zarówno dla firm z grupy mid-market, to co umiemy robić, to na czym wyrośliśmy, jak i do grupy mniejszych i średnich firm dostarczających globalnie dzięki wykorzystaniu know-how, wiedzy i doświadczenia, które wnieśli do naszej organizacji koledzy i koleżanki z Mailer Lighta. No i na koniec myślę, że warto o tym przypomnieć. Dla naszych inwestorów to jakaś forma, mam nadzieję, atrakcyjna podziękowania za zaufanie, za uczestniczenie w naszej biznesowej przygodzie. Wprowadzona nowa polityka dywidendy. Co roku będziemy z Państwem chcieli się dzielić co najmniej połową wypracowanych zysków. W tym wyjątkowym roku oddajemy albo rekomendujemy walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy aż 80% wygenerowanych zysków z przeznaczeniem ich właśnie na wypłatę dywidendy. Będzie to około 25 milionów złotych i chcemy, żeby każdego roku ta dywidenda była coraz większa i odpowiadała też potencjałowi spółki, jej doskonałym wynikom finansowym, tak aby nasi akcjonariusze korzystali z osiąganych przez spółkę sukcesów. Dziękuję, tyle z naszej strony. Sesja pytań, jeżeli takie są, z przyjemnością na nie odpowiem. Tak jest, panowie. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie prezentacji. Trochę pytań się pojawiło, ale zacznę od pytania, które sam chciałbym zadać. Jeszcze raz gratuluję tych wyników i podwojenia skali działalności, przeskalowania się na spółkę globalną, bo chyba tak można podsumować ten 2022 rok. Kiedy się widzieliśmy ostatni raz, to był listopad, jeśli dobrze pamiętam, no to mówiliście, że końcówka roku się zapowiada bardzo dobrze. Tak się rzeczywiście stało. To powiedzcie teraz, jak się zapowiada początek 2023 roku. Jeśli chodzi o początek tego roku, to myślę, że jest on bardzo dobry. Oczywiście wiemy, że sezonowo to też trzeba pamiętać i mieć gdzieś na uwadze, analizując nasze wyniki. Początek roku jest w naszym wykonaniu zawsze spokojniejszy, co wiąże się właśnie z taką typową dla nas sezonowością sprzedaży. Natomiast patrząc jakby w ujęciu rok do roku, widzimy tutaj kontynuację bardzo dobrych dynamik w zakresie chociażby marży brutto.
Także to, co do tej pory widzimy, napawa nas optymizmem. Oczywiście nie chcemy dzisiaj zdradzać zbyt dużo. Wkrótce będziemy się... Nawet nie możemy, oczywiście. Wkrótce będziemy się, mam nadzieję, z Państwem ponownie widzieć przy omówieniu wyników za pierwszy kwartał i tam szczegółowo z przyjemnością podzielimy się kolejnym, mam nadzieję, bardzo dobrymi wynikami. Ale oczywiście stawiając sobie takie cele i informując o nich publicznie, taki cel, który dzisiaj mamy w spółce, czyli podwojenie wyniku EBITDA-owego w ciągu najbliższych 2 lat, no czerpiemy z naszych doświadczeń i z tego, co widzimy, co dzieje się wokół spółki, z potencjału, które ona generuje, więc prawdopodobnie można wyestymować sobie, bo te 2 lata to już niedługo, prawda, bo już pierwszy kwartał za chwileczkę się kończy na tej bazie, więc jesteśmy pełni optymizmu i znajdujemy to potwierdzenie w liczbach, które za chwileczkę tak będziemy ogłaszać, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Może jeszcze tylko uzupełniając, myślę, że warto spojrzeć na to też z perspektywy wspomnianych wcześniej jakby celów ambicjonalnych, które sobie stawiamy. Myślę, że jeśli chodzi o te najbliższe rok czy 2, mamy stosunkowo dobrą widoczność na to, jak może wyglądać konwersja tego wspomnianego wcześniej potencjału na wyniki, także wydaje nam się, że ten wzrost powinien być dalej dość konsekwentny i zbieżny z tymi dynamikami, które widzieliśmy do tej pory, z zachowaniem oczywiście właśnie wspomnianych przeze mnie różnych różnic sezonowych, natomiast jakby na tym etapie jakby nie widzimy tutaj żadnych czynników, które miałyby w jakimś stopniu zagrażać jakby realizacji tych celów, które sobie zakładamy. No o to jeszcze zapytam, bo tutaj kilka pytań się pojawiło, ale porozmawiajmy właśnie o tych perspektywach wzrostu i tutaj pytanie od pana Krzysztofa. Pan Krzysztof pisze, podstawowa sprawa to obecnie skalowanie. Jak przebiega jego realizacja, a zwłaszcza współpraca z MailerLite? No, szanowni Państwo, Panie Krzysztofie, to będzie to widać pewnie, znaczy widać to już trochę w wynikach 2022 roku, tak? No bo tam mamy zagregowane przynajmniej ostatnie pół roku wyników również przejętych podmiotów. Nas strasznie cieszy to, że na przykład to skalowanie jeszcze przyspiesza dzisiaj, teraz, chociażby w styczniu, tak? Czy można? Tak, no, mówiliśmy. Znaczy ja może porządkując też trochę to, jeśli chodzi chociażby o spółkę MailerLite, o którą standardowo dostajemy bardzo dużo pytań, co nas oczywiście nie dziwi, bo jest to bardzo jakościowa spółka, która jakby istotnie wspiera i przyczynia się do pozytywnych wyników, które osiągamy. Chociażby we wspomnianym wcześniej styczniu przekroczyła już barierę EBITDA na poziomie $500,000 miesięcznie, także te wzrosty tutaj są cały czas jakby na bardzo wysokim poziomie, zarówno jakby na poziomie wzrostu czy to liczby klientów, czy jakby samej monetyzacji bazy tych klientów. Także tutaj jakby jesteśmy absolutnie spokojni o to, że MailerLite będzie się rozwijał w dotychczasowym tempie, przynajmniej w tej najbliższej przyszłości. Natomiast o ile dobrze zrozumiałem pytanie pana Krzysztofa, to dotyczy ono też jakby kwestii takich bardziej operacyjnych i myślę, że tutaj na ten temat sporo powiedział już Tomek, mówiąc o tych planach na najbliższe 2 lata, planach produktowych. Ja myślę, Tomku, że jakbyś mógł może pokrótce streścić, jakby jak ta integracja przebiega i gdzie widzimy szanse te produktowe. No tak, to tak jak wspominałem wcześniej, przede wszystkim widzimy ją w obszarze też synergizacji tutaj działań związanych chociażby z lokalizacją produktu, uruchamianiem kolejnych wersji językowych. Również bardzo mocny tutaj element ten związany z połączeniem usług MailerLite i FreshMail na rynku polskim oraz również dokładanie nowych funkcjonalności, chociażby z zakresu komunikacji transakcyjnej czy też innych usług. Także tu widzimy jakby te główne obszary do zwiększania tak naprawdę tych efektów synergicznych tego połączenia.
Bardzo dziękuję. To jeszcze drugie pytanie od pana Krzysztofa, który również gratuluje wyników. Jaki cel stawia sobie zarząd na 2023 rok? Czy przeskoczycie wysoko postawioną poprzeczkę z 2022? To nie wiem, czy dobrze zrozumieliśmy pytanie, bo poprzeczka faktycznie wisi wysoko, natomiast no myślę, że tak jak wspomnieliśmy na prezentacji, chcielibyśmy przede wszystkim utrzymać to tempo wzrostu pomimo rosnącej bazy. Tak? Wiemy doskonale, że spółka Vercom jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka lat temu, co wynika właśnie z tego praktycznie można powiedzieć rok po roku skokowego wzrostu skali działalności. Mamy jakby dzisiaj sytuację, w której możemy dość z optymizmem bardzo dużym patrzeć w przyszłość dzięki temu, że udało nam się z sukcesem wejść i otworzyć przed sobą globalny rynek, wielokrotnie większy rynek, także te cele, które przed sobą stawiamy, oczywiście wydają się jak najbardziej w naszym zasięgu. Oczywiście wiedzą Państwo, że spółka Vercom nie publikuje prognoz konkretnych na poszczególne lata. Oczywiście mamy cele jakby wynikające chociażby z programu ESOP-owego, które pokazują mniej więcej, gdzie ambicjonalnie stawiamy sobie, powiedzmy, te cele przed sobą. Także myślę, że to powinno być jakby dość, jakby w pełni odpowiadać tutaj na pytanie pana Krzysztofa, gdzie sobie tą poprzeczkę jakby, jeśli chodzi o ten minimalny przynajmniej zakres, stawiamy. A to właśnie, to przypomnijmy jeszcze, bo też jest pytanie od pana Stanisława. Jaki jest cel EBITDA na 2023 rok zaktualizowany o przejęcie MailerLite? Na 2023 rok, jakby uwzględniając właśnie tą korektę o wyniki przejętych spółek, jest to 80 milionów złotych, natomiast na rok 2024 jest to 95 milionów złotych. Przy czym, tak jak mówiłem, my staramy się wyciągać konsekwentnie, jakby budować ten biznes w taki sposób, aby te wzrosty były jak najwyższe, także oczywiście chcielibyśmy, żeby ta EBITDA za te 2 lata była na poziomie 3-cyfrowym i będziemy robić wszystko w tym kierunku, żeby taki cel osiągnąć. Oczywiście nikt z nas nie ma kryształowej kuli, 2 lata w świecie technologicznym to bardzo dużo czasu, natomiast na razie wydaje się, że jesteśmy absolutnie na dobrej drodze, żeby te cele osiągać. Dziękuję. To też dobre pytanie w tym zakresie, no bo spółka znana była przez ostatnie lata z tego, że rozwijała się przez przejęcia i tutaj pytanie, czy rozważacie jakieś transakcje M&A, a ja dodam, czy one będą potrzebne, żeby tą 3-cyfrową EBITDA osiągnąć w tym zakładanym okresie, czy to zakłada raczej właśnie taką obecną strukturę grupy? No to odpowiedź tutaj jest dosyć prosta. Nie zakładamy w krótkim terminie przeprowadzenia żadnej kolejnej akwizycji. To, o czym mówimy i osiągnięcie czy podwojenie wartości EBITDA w ciągu tych najbliższych 2 lat, to będzie efekt organicznej pracy, organicznego wzrostu. My śmiało sobie możemy powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj spółką kompletną. Mamy to, co potrzebne, żeby dalej skalować nasz biznes globalnie. Stąd też zgodnie jakby z tymi naszymi zapowiedziami, my ten okres inwestycyjny zakończyliśmy w zeszłym roku z przytupem poprzez akwizycję grupy MailerLite do grupy Vercom, więc w tej chwili koncentrujemy się na wzroście organicznym. Okej, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Czy rozważacie rebranding produktów z grupy, podobnie jak to zrobione zostało z CyberFolks w grupie R22? Wydaje się, że globalna marka MailerLite to byłby dobry wehikuł dla mniejszych usług. Co panowie myślicie? No, nie wiem, kto zadaje to pytanie, ale ono jest bardzo rozsądne. To znaczy, oczywiście, my skupując po drodze czy uczestnicząc w akwizycjach wielu podmiotów, każdy z nich miał swoją historię, swój brand, swoją identyfikację. I oczywiście dzisiaj, jakby tworząc strategię spółki
na najbliższe lata i pokazując te dwie osie, o które chcemy się rozwijać, czyli tą oś skierowaną do mniejszych, średnich firm i tych indywidualnych twórców. I tam oczywiście MailerLite będzie tym brandem, bo jest silny, przygotowany do pełnienia tej funkcji, o który oparty będzie rozwój w tej kategorii. Natomiast dla mid-marketu, dla tych spółek z tego obszaru, tak, przygotowujemy, wspominał o tym Tomasz, ujednolicony brand, który będzie przygotowany już do ekspansji zagranicznej w najbliższych dniach. Będziemy o nim informować, myślę, że w kolejnych kwartałach. Planowanie uruchomienia go jest już w tym roku, więc on uporządkuje trochę nasze działania w obszarze marketingu, sprzedaży i skoncentruje nasze wysiłki na tym, aby znowu efektywnie wykorzystywać nasze know-how, które mamy w zakresie pozyskiwania tych klientów i ich dalszej obsługi. I tutaj tylko uzupełniając tą informację, też o tym wspominałem, ale przypomnę, faktycznie również w tej chwili pracujemy bardzo mocno, aby też wydarzyło się to w niedalekiej przyszłości, a więc połączenie naszych usług Freshmail oraz MailerLite, tak aby zaoferować klientom jak najlepsze rozwiązanie właśnie w tym obszarze. Także to też już się dzieje i jest realizowane, natomiast z tym uwzględnieniem dwóch grup klientów, dlatego to tak podkreśliliśmy w strategii, gdyż wymagają oni nieco innego podejścia. Warto też dodać, że przy tym połączeniu, tak, bo to każde z tych działań jest oczywiście mocnym, indywidualnym procesem i przy tym połączeniu my chcemy wykorzystać jakby te walory, które niesie za sobą silny międzynarodowy brand i światowa technologia w zakresie obsługi właśnie tego segmentu rynku i jednocześnie wszystko co najlepsze w lokalnej marce, która jest bardzo blisko klientów, która jest bardzo blisko partnerów biznesowych na danym rynku, to co mamy na przykład we Freshmailu, więc wydaje nam się, że dzięki takiemu połączeniu my jesteśmy w stanie wygenerować dodatkową wartość, którą klienci chociażby na rynku polskim za chwileczkę już będą mieli okazję poczuć i dotknąć i z niej skorzystać. Bardzo dziękuję. Pytanie było od pana Stanisława, także dziękuję panie Stanisławie za celne pytanie. I kolejne zresztą pytanie od pana Stanisława, bardziej o ryzyka. Czy problemy związane z SVB, z Silicon Valley Bankiem jakoś wpłynęły na was? Mam tutaj nie tylko na myśli kwestię depozytów, ale też zainteresowanie waszymi usługami, gdzie startupy, scale-upy to jedna z grup waszych klientów. To bardzo ważne pytanie, wydaje mi się, bo my poświęciliśmy dużą część dzisiejszej prezentacji, ale też we wcześniejszych naszych prezentacjach Państwo to znajdziecie. Naszą odpowiedzią na ryzyka takie i inne jest właśnie dywersyfikacja na naprawdę wielu płaszczyznach i o tej dywersyfikacji mówimy od dłuższego już czasu, bo ona naszym zdaniem uniezależnia nas od różnych lokalnych, branżowych czy specyficznych dla danego regionu uwarunkowań ekonomicznych. I oczywiście w przypadku tutaj tego case'u my też musimy postawić mocną tamę pomiędzy spółkami, które nigdy nie zarabiały pieniędzy, rosły pompowane trochę właśnie darmowym pieniądzem, a spółkami takimi jak nasze. Nas łączy jedno, jesteśmy prawdopodobnie spółkami technologicznymi dostarczającymi rozwiązań jakby w obszarze technologii, ale proszę zobaczyć, jak spółka Vercom się rozwijała, proszę zobaczyć, że my od początku byliśmy i jesteśmy cały czas oczywiście spółką, która systematycznie rośnie i zarabia pieniądze, więc jakby jesteśmy po dwóch stronach barykady i co nas mocno cieszy, dzisiaj te warunki się trochę zrównują, to znaczy my zawsze wierzyliśmy w to, że biznes musi rosnąć i równolegle zarabiać, bo wtedy
uznajemy go za zdrowo prowadzony biznes, a część firm tak nie musiała robić i przez to trochę oferowała, czy mogła zaoferować inne warunki. Dzisiaj wszystko się zrównuje. Dzisiaj era taniego pieniądza się skończyła. Dzisiaj ci, którzy nie potrafią efektywnie zarządzać biznesem, będą po prostu mieli kłopoty, a nasz model realizowany od początku działania spółki, model oparty o zdrowe finanse, o bezpieczeństwo, o dynamiczny wzrost, ale nie za wszelką cenę, tylko w odpowiedzi na oczywiście generowane gdzieś na końcu zyski, o tą taką oszczędność i jakby przyglądanie się każdej wydanej złotówce, to dzisiaj nam bardzo mocno procentuje i my właśnie taką firmą chcemy być. Ja tylko może dodam, jakby już wspomniając od strony czysto technicznej, że my też środki jakby lokujemy w różnych bankach, w różnych krajach de facto, jakby tu korzystamy z dzisiejszej struktury grupy, z faktu, że właśnie mamy spółki w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach, stąd też jakby ta dywersyfikacja nie dotyczy tylko wspomnianego przez Krzysztofa jakby samej struktury klientów czy struktury geograficznej, ale też co do zasady struktury aktywów, tak, między innymi środków pieniężnych i miejsc, w których są one lokowane, także już mu odpowiadając wprost na pytanie, nie, ta sytuacja z Silicon Valley Bank w żaden sposób nas bezpośrednio nie dotyczy. A za chwileczkę jeszcze bardziej zdywersyfikujemy posiadane środki, wypłacając dywidendę do naszych akcjonariuszy i tam niech będą najbezpieczniejsze, niech pracują dalej. Bardzo dziękuję. Myślę, że też poniekąd to jest odpowiedź na kolejne pytanie pana Adama, ale może będziecie panowie chcieli coś uzupełnić, a pan Adam pyta, jakich wyzwań spodziewacie się w 2023 roku? Poważnie spowolniła konsumpcja i sprzedaż detaliczna, czy widzicie tutaj zagrożenie? Oczywiście, szanowni państwo, no zagrożenia w każdym biznesie jest wiele. Jeszcze raz powtórzę, może trochę jak mantrę, że naszą odpowiedzią jest dywersyfikacja. Jak państwo pamiętacie, jeszcze w poprzednich latach spółka była dosyć mocno przywiązana do konkretnych branż działających na rynku, ale my, wiedząc, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, my systematycznie i konsekwentnie dywersyfikujemy liczbę klientów, dywersyfikujemy sektory, na których oferujemy nasze usługi, dywersyfikujemy rodzaje komunikacji, które oferowane są przez nasze platformy, od marketingowej, transakcyjnej, za chwileczkę konwersacyjnej. To powoduje, że jesteśmy w stanie wtedy, kiedy na danym rynku jest dodatkowy, wzmożony ruch, wykorzystać to i razem z tym rynkiem czy sektorem gospodarczym rosnąć, ale eliminuje nam z kolei zagrożenie polegające na tym, że jak jakiś rynek zwalnia, to my zwalniamy razem z nim. Wtedy to zwolnienie jest, jesteśmy już od tego daleko, na całe szczęście i my lubimy tą sytuację, kiedy właśnie dzięki tej przemyślanej dywersyfikacji, konsekwentnie realizowanej przez lata, jesteśmy dzisiaj naprawdę w komfortowej sytuacji, będąc albo nie będąc uzależnionym praktycznie od żadnego czynnika w sposób istotny czy w sposób znaczący. I przypomnę, że jako zarząd jesteśmy też akcjonariuszami spółki i w naszym dobrze rozumianym interesie jest to, żeby ta spółka czy budować, czy pomagać tej spółce budować długofalowy potencjał do tak dynamicznego wzrostu, bo mówimy tu o wzrostach dwucyfrowych, czy na niektórych parametrach trzycyfrowych i to jest nasze zadanie, więc wracając jakby do pytania, wydaje nam się, że jesteśmy do wszelkich zagrożeń relatywnie najlepiej przygotowani spośród spółek działających w tym naszym segmencie, ale oczywiście cały czas ta dywersyfikacja będzie postępowała i będziemy jeszcze szerzej docierali do różnych grup, właśnie żeby być uniezależnionym. Tutaj też warto pewnie pamiętać o tym, jakby o charakterze naszych usług. Tak? To też myślę, że wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj ten trend trwający od wielu lat, trend przenoszenia działalności z offline do online, on też jakby jest taką naturalną odpowiedzią i takim zjawiskiem, które w sytuacji, kiedy
na rynku może być trudniejsze hipotetycznie otoczenie gospodarcze w momencie, kiedy firmy szukają efektywności, szukają oszczędności, tak naprawdę w jeszcze większym stopniu wymusza to na nich optymalizację swoich działań, korzystanie właśnie z rozwiązań, które są skuteczniejsze, tańsze, ale właśnie też często online'owe, tak? Jakby też należy pamiętać o tym, że my nie jesteśmy bezpośrednio uzależnieni od samej wielkości koszyków, tak? Więc to nawet jakby patrząc z perspektywy wspomnianego e-commerce'u, tak? Jeżeli mamy bardziej wymagające otoczenie, to szukamy opcji, żeby kupić coś taniej i wtedy z reguły sięgamy właśnie po rozwiązania e-commerce'owe, tak? Gdzie można po prostu takich oszczędności szukać, więc jakby u nas jakby ten wpływ przy takiej sytuacji, nawet jeśli ona byłaby lokalnie trudniejsza, on byłby dużo bardziej, myślę, zniuansowany, tak, ze względu na to, że z jednej strony mogłaby się pojawić presja i to otoczenie mogłoby być trudniejsze, ale z drugiej strony to też stanowi w pewnym sensie dla nas szansę. Zresztą nawet jakby na przykładzie wspomnianego wcześniej mailera, tak, który obsługuje małe i średnie spółki, ale też tysiące twórców. To jest w ogóle segment rynku, ekonomia twórców, który w takich sytuacjach, kiedy na rynku pracy pojawia się trudniejsza sytuacja, coraz więcej ludzi decyduje się powiedzmy na pójście własną ścieżką, założenie własnego biznesu i to bardzo zresztą, nawet teraz to widzimy, bardzo korzystnie wpływa na dynamiki realizowane na wzrostach klientów we wspomnianym MailerLite. Także myślę, że jeśli chodzi o charakter modelu biznesowego i jego zalety, to naprawdę ciężko pewnie szukać biznesów, które byłyby lepiej przygotowane do przejścia suchą nogą przez ewentualne tymczasowe zawirowania. Bardzo dziękuję. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie o ryzyko od pana Sławomira, ale panie Sławomirze, myślę, że wyczerpaliśmy tutaj tymi poprzednimi 2 pytaniami temat. Jeżeli dołączył pan dopiero teraz, to zachęcam potem do obejrzenia sobie z nagrania. Natomiast przejdźmy właśnie do kolejnego pytania i to jest pytanie pana Stanisława jeszcze raz. Czy są jakieś nowe obszary czy grupy klientów, gdzie jeszcze nie macie ekspozycji, a chcielibyście tam się znaleźć? To są wszystkie te obszary, gdzie jeszcze nas nie ma. My usługowo oczywiście jesteśmy przygotowani. My dzisiaj jesteśmy na takiej ścieżce, gdzie w pierwszej kolejności chcemy jeszcze mocniej wyskalować sprzedaż naszych rozwiązań i dotrzeć do kolejnych tysięcy klientów na całym świecie. Oczywiście dzisiaj ta nasza optyka jest bardziej skierowana na geografię, na globalne dotarcie do klientów, na dostarczenie im tych rozwiązań, które już tutaj mamy. I oczywiście to jest to, o czym powiedział Tomek, cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, szczególnie związanymi z komunikacją konwersacyjną. To jest obszar, w który wierzymy, ale to jest obszar, który będzie miał wpływ na przychody czy wyniki spółki w średnim terminie. Tak, to są rzeczy, które wymagają jeszcze pewnego takiej zmiany psychologicznej po stronie klientów, ale tak czujemy, że jest do niej dużo bliżej. Więc reasumując, obsługujemy praktycznie każdy sektor, jesteśmy w stanie, sprzedajemy dzisiaj prawie w każdym kraju na świecie. Chcemy teraz ten proces jeszcze zwielokrotnić, jeszcze zwiększyć liczbę klientów, jeszcze bardziej nasycić te nasze platformy nowymi klientami, którym jesteśmy w stanie te nasze sprawdzone, bardzo dobre rozwiązania po prostu sprzedać i bardzo dobrze tych klientów obsługiwać. Bardzo dziękuję. Przejdźmy zatem do kwestii finansowych. Godzina za nami, więc jeszcze myślę, że kilkanaście minut mamy. I pan Paweł tutaj pyta, spółka miała w 4. kwartale 2022 roku wynik netto na poziomie około 15 milionów złotych, pisze pan Paweł. Czy można przyjąć, że znormalizowany wynik roczny za 2022 to około 60 milionów, 4 razy 15 w nawiasie, pyta pan Paweł. To może w ogóle od razu porządkując, to myślę, że to nie do końca jest jakby poprawna logika, co wynika jakby tutaj z 2 podstawowych czynników. Tu trzeba pamiętać jakby o specyfice, o 2 kwestiach, tak? Znaczy pierwsza rzecz to jest jakby po pierwsze sezonowość, bo my na dzień dzisiejszy jeszcze identyfikujemy znaczącą sezonowość wynikającą z tego, że
W czwartym kwartale mamy do czynienia z takim zwiększonym ruchem wynikającym z tego okresu świątecznego chociażby, a wcześniej jakby z Black Friday, co powoduje, że ten czwarty kwartał u nas, jakbyście Państwo historycznie przeanalizowali, wiąże się to z większą sezonowością. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że my w trzecim kwartale ze względu na ujemne różnice kursowe, niekeszowe powstałe na wycenie kredytu zaciągniętego na zakup MailerLite, mieliśmy znaczący jakby negatywny wpływ na wynik netto, natomiast jakby w czwartym kwartale ze względu na to, że kurs dolara że kurs euro wrócił do pierwotnych poziomów, ten efekt został de facto odwrócony. Tak? Stąd jakby ten wynik czwartego kwartału jest zaburzony i raczej jakby takie działanie na zasadzie przemnożenia wyniku czwartego kwartału przy naszym modelu biznesowym no, nie znajduje po prostu zastosowania. Okej, bardzo dziękuję. No właśnie, to jeszcze o te kwestie różnic kursowych od razu zapytam i wpływu na wynik. Jak to aktualnie wygląda? Tutaj kolejna osoba się pyta. Znaczy w tym momencie kurs jest na takim poziomie, który powoduje, że te różnice kursowe nie mają istotnego wpływu. Znaczy co do zasady, to ja bym tylko chciał podkreślić, że my jakby w ogóle jakby na to nie patrzymy od tej strony, tak? Znaczy jest to czysto księgowy efekt, ponieważ my generujemy znaczące przepływy pieniężne w walutach obcych, w euro czy w dolarze, które pozwalają nam obsługiwać to zadłużenie w tej walucie, tak? Więc można powiedzieć, że jesteśmy w naturalny sposób zahedżowani przed jakimś tam wpływem walut, w związku z tym wycena księgowa tego zobowiązania kredytowego ma dla nas absolutnie wtórne znaczenie. Oczywiście ona może powodować jakby przejściowe różnice właśnie na poziomie zysku netto, natomiast my nawet jakby analizując wewnętrznie te wyniki, to po prostu pomijamy ten efekt. Myślę, że to warto też przy okazji powiedzieć, że takim parametrem, który jakby najlepiej obrazuje efektywność naszych działań, jest jednak wynik EBITDA, tak? Ponieważ w naszym przypadku to, co pokazywałem na jednym ze slajdów, jest to, że u nas ten wynik po prostu praktycznie 1:1 przekłada się na przepływy pieniężne i myślę, że to jest ten parametr, na który chcielibyśmy przede wszystkim zwracać Państwa uwagę, ponieważ właśnie na zysk netto mogą wpływać jakby takie czynniki, powiedziałbym, mające drugorzędne znaczenie, jak chociażby różnice kursowe. Nie gotówkowe, tylko księgowe, prawda? Tak, to warto podkreślić. Podkreślaliśmy to zresztą ostatnim razem, no ale pytanie się pojawiło, więc warto było ten temat poruszyć. To jeszcze zapytam o poziom zadłużenia. Jak go Państwo oceniacie aktualnie? Czy zamierzacie go zmniejszać, biorąc pod uwagę koszty finansowe? No i pewnie ja dodam potencjał jakiegoś dalszego wzrostu stóp procentowych nawet w strefie euro. Tak, dużo klikania. Tak, to może po kolei. Jakby w tym momencie ten poziom długu netto do EBITDA wynosi około 2 razy. Jest to poziom dla nas jak najbardziej komfortowy. Ja przypomnę, że w minionym roku wysokość przepływów pieniężnych, które generujemy, wzrosła ponad 16 milionów złotych w porównaniu do wzrostu tych wydatków związanych z obsługą naszego zadłużenia o niecałe 5 milionów złotych. W związku z tym ten wzrost operacyjny biznesu jakby z nawiązką kompensuje wszelkie wydatki związane właśnie z obsługą tego zadłużenia. Oczywiście tu też trzeba mieć na uwadze, że my dopiero rozpoczęliśmy spłacanie tego kredytu zaciągniętego na zakup MailerLite, w związku z tym jakby w tym momencie przy obecnych poziomach stóp procentowych obsługa zadłużenia wyniesie nas około 8 milionów złotych kwartalnie, tak? Więc ten poziom będzie wyższy, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, jaki jest poziom konwersji EBITDA na wolne przepływy pieniężne i jakie cele przed sobą stawiamy, zakładając oczywiście, że ceteris paribus będziemy mieli cały czas podobne wskaźniki, to również w tym roku powinniśmy jakby z nawiązką jakby zrekompensować sobie ten wzrost wydatków związanych z obsługą zadłużenia, także już odpowiadając wprost na pytanie, na ten moment te 2 razy dług netto do EBITDA to jest poziom dla nas jak najbardziej komfortowy, pozwalający przede wszystkim realizować
tą politykę dywidendową, która została w marcu tego roku wprowadzona. Także nie planujemy tutaj wcześniejszych spłat na ten moment. Oczywiście monitorujemy sytuację i jeśli te stopy miałyby pójść dalej w górę, no to wtedy będziemy się zastanawiać. Na ten moment nie widzimy tutaj takiej potrzeby. Nie wiem, czy o tym mówiłeś, ale to może to jest oczywiste, natomiast gro zobowiązań związanych z nabyciem MailerLite jest wyrażone w euro i kompensuje się to z przychodami, które też pozyskujemy Tak. w walucie, więc i te stawki związane z oprocentowaniem tego kredytu też analogicznie są zdecydowanie niższe niż Tak, oprocentowanie w tym momencie jakby Euribor wynosi około bodajże 3%, tak, przy niecałych 7% w Polsce, także cały czas Tak. jest to dużo bardziej atrakcyjna stawka niż u nas, natomiast no tutaj też jest bardzo istotny ten naturalny hedging wynikający z tego, na których rynkach generujemy i w jakich walutach generujemy te przepływy pieniężne, także tak jak mówiliśmy, to chyba wszystko, myślę, że dość kompleksowo odpowiedzieliśmy na to pytanie, także żeby nie tracić czasu, proponuję, żebyśmy przeszli dalej. Tak jest, zdecydowanie bardzo dziękuję. Ostatnie 3 pytania. Tu pytanie jest od pana Pawła. Nie wiem, czy dobrze je rozumiem, przeczytam je wprost. Pokazują państwo tylko wzrosty nominalne, a jak wyglądała zmiana tych parametrów przeliczona na liczbę akcji? Ale z tego, co kojarzę, to w Vercomie emisji akcji nie było w ostatnim czasie od debiutu na giełdzie. Była emisja, nieduża emisja związana jakby z koniecznością. Program. Mhm. Proszę? Tak. Z programem motywacyjnym. Mhm. Nie z programem motywacyjnym, tylko z transakcją nabycia MailerLite. Powiem szczerze, nie mam przeliczonych przed sobą tych wskaźników, natomiast są one przeliczone chociażby w sprawozdaniu, także można to sobie sprawdzić lub wyliczyć. Dość łatwo. Doskonale, dziękuję. To panie Pawle, zachęcamy do zaglądnięcia do serwisu relacji inwestorskich i zaglądnięcia do sprawozdania. Ostatnie 2 pytania. Skok marży jest ogromny. Ile przestrzeni do dalszego wzrostu jeszcze państwo widzicie? Czy ten poziom marży jest już docelowy, który już zamierzacie utrzymywać? Jasne. Bardzo fajne pytanie. Myślę, że w 4. kwartale jakby ten poziom procentowy marży brutto wynosił bodajże około 55%. I ja wrócę do tego, co mówiłem w sumie na samym początku, tak, bo warto zwrócić uwagę na to, że jakby jakie są trendy, tak, w zakresie poszczególnych produktów, to jest to, o czym mówiliśmy. Aktualnie identyfikujemy bardzo duże dynamiki właśnie w obszarze tych produktów najwyżej marżowych, związanych właśnie z komunikacją chociażby mailową, także jest tutaj jakby jeszcze potencjał do dalszego wzrostu. Ciężko mi powiedzieć dzisiaj, gdzie on się zatrzyma, natomiast my tak naprawdę tą rentowność systematycznie poprawiamy w każdych obszarach. Jest to dla nas bardzo ważne, korzystamy tutaj jakby z tego potencjału wielokanałowości, który mamy, z tego, że możemy klientom oferować po prostu coraz ciekawsze, coraz skuteczniejsze rozwiązania, tak? I jakby korzystać na tym, bo to, przypominam, jest bardzo często obopólny sukces, tak? Bo z jednej strony poprzez realizowanie bardziej złożonych strategii opartych na kilku kanałach komunikacji możemy zaoferować klientowi bardziej atrakcyjne warunki, a z drugiej strony skorzystać na tym od strony marżowej, tak? Więc jakby tu na pewno jest przestrzeń do dalszej poprawy i liczymy na to, że będziemy to w stanie skutecznie realizować w kolejnych do tej pory. Tak jest. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie na koniec od pana Stanisława, który dzisiaj błyszczy tymi pytaniami, ale ciekawe, czy przyjęta polityka dywidendowa jest już na lata, czy dopuszczacie jej zawieszenie, gdyby pojawiły się kolejne inwestycje? Pytam w kontekście dołączenia spółki do długoterminowego portfela dywidendowego z myślą o emeryturze za jakieś 10 lat. No, szanowni państwo, to znowu jest trochę tak, że będąc fair w stosunku do akcjonariuszy, no to my musimy powiedzieć na dzisiaj, na stan naszej wiedzy, na sytuację, która jest w spółce, my przyjmujemy, że co najmniej połowa wygenerowanych zysków ma trafić do naszych
akcjonariuszy. Jak Państwo widzą, oznacza to na przykład obecnie wypłatę aż 80% za rok 2022. Więc ten minimalny poziom ustaliliśmy sobie na poziomie 50%. I teraz, jeżeli miałbym wybierać, czy przez 1,5 roku, tak jak to miało miejsce do tej pory, nie wypłacać dywidendy po to, żeby przeskalować spółkę raz jeszcze tak mocno, jak to zrobiliśmy Halo, halo, panowie. Próbujemy się połączyć ponownie. Proszę o chwilę cierpliwości. Połączymy się. Jest. Doskonale, cieszę się, że udało się połączyć. Przerwało nam połączenie na pytaniu o dywidendę w momencie, kiedy odpowiadał Pan o tym, czy przeskalować spółkę, czy wypłacać dywidendę. Więc przepraszamy za tu niedogodności, ale chwilowo rozłączył się internet. Korzystamy z gościnności naszych opiekunów tutaj w Warszawie, więc, ale już jesteśmy z powrotem. Więc krótko w takim razie odnośnie dywidend. Na ten moment nie planujemy przeprowadzenia żadnej inwestycji, która wymagałaby zawieszenia dywidend w najbliższych latach. Co więcej, intencją zarządu jest to, żeby w kolejnych latach ta dywidenda nominalnie była coraz większa. Doskonale, bardzo dziękuję panowie. Wiem, że spieszycie się, macie kolejne spotkania z inwestorami. Podsumujmy tylko nasze spotkanie w 2 zdaniach, czego w takim razie po spółce powinni się spodziewać inwestorzy w 2023 roku i na tym będziemy nasze spotkanie kończyć. Ja myślę, że dziękując za uwagę, za dzisiejsze spotkanie, że warto chyba, żebyśmy zapamiętali 2 rzeczy. Jesteśmy unikalną spółką wzrostową,
charakteryzującą się faktycznie wysokimi, dwucyfrowymi dynamikami w zakresie przychodów, marży brutto, nawet trzycyfrowy wzrost. Celujemy w podwojenie EBITDA w ciągu najbliższych 2 lat i po bardzo intensywnym okresie inwestycyjnym w końcu nasi inwestorzy mogą się cieszyć pierwszą po przerwie dywidendą, i która będzie rosła w kolejnych latach proporcjonalnie do szybkości i sukcesu, który będzie spółka osiągała. Bardzo Państwu dziękujemy. Doskonale, bardzo dziękuję za prezentację, za jak zwykle ciekawą sesję pytań i odpowiedzi. Zachęcam wszystkich do odwiedzin serwisu relacji inwestorskich spółki. Adres został publikowany na czacie, do śledzenia też w mediach społecznościowych. Panowie, bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli pan Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pan Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy. Dziękuję. Dziękuję. Oraz pan Tomasz Pakulski, dyrektor operacyjny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Życzę owocnych spotkań i miłego popołudnia dla naszych uczestników. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.